Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips, a w dzisiejszym odcinku się trochę pobawimy. Będziemy grać w grę Fakty i Mity, więc będziecie mogli sprawdzić swoją wiedzę dotyczącą urody, zarówno makijażu, jak i pielęgnacji. Partnerem dzisiejszego odcinka jest marka Vichy, która przygotowała również dla Was konkurs. Wystarczy odpowiedzieć na konkursowe pytanie. Wszystkie szczegóły, jak i pytanie znajdziecie na dole w opisie. To co? Zaczynamy! Podkład dopasowujemy do koloru twarzy. Jest to mit. Nie jest mitem tylko wtedy, kiedy faktycznie kolor naszej twarzy jest identyczny z kolorem naszego ciała. Ale co gdy nasza skóra jest zaróżowiona? Mamy trądzik różowaty, czy po prostu trądzik? Czy używamy różowego podkładu? No nie. Kolejnym wyjątkiem jest, gdy używamy w naszej codziennej rutynie pielęgnacyjnej SPF-u, a ciało jest bardziej opalone. Jeżeli nałożymy podkład w odcieniu twarzy, no to jeszcze bardziej pogłębiamy ten kontrast między opalonym, ciemnym ciałem, a jasną, bladą twarzą. Jak gdy dobieram podkład moim klientkom, najczęściej patrzę na odcień dekoltu i ramion, bo tutaj znajduje się nasz idealny podton i to właśnie często po ramionach i dekolcie widać, czy skóra jest trochę opalona, czy jest ona bardziej oliwkowa, czy może bardziej żółta, czy może bardziej różowa, czy mega ciepła i brzoskwiniowa. Także szukając idealnego odcienia podtonu, zerknijmy sobie również na odcień naszego dekoltu i ramion. Błyszczące cienie podkreślają zmarszczki na powiece. Jest to fakt, ponieważ wszystko, co jest błyszczące, będzie mocniej podkreślać teksturę, fakturę skóry, a mat będzie ją bardziej optycznie spłaszczać. Natomiast warto brać pod uwagę to, że patrzymy na makijaż jako na ogół, nie na szczegół, bo być może faktycznie w tym miejscu malutkim ta faktura będzie bardziej widoczna, ale ogółem makijaż z odrobiną błysku może wyglądać bardziej świeżo, promiennie i młodzieńczo. Warto wybierać formuły, które podkreślają tą fakturę mniej, bo niektóre błyszczące cienie będą podkreślały ją mocno i wyraźnie, a niektóre nieznacznie lub wcale. Więc pośród tych, które podkreślają tą teksturę mocniej, są m.in. cienie metaliczne, cienie perłowe, cienie mocno kryjące, takie, które są w konsystencji tłuste i ciężkie. Te, które podkreślają tą teksturę nieznacznie bądź wcale, to m.in. czyste drobinki, drobny brokat, sypkie pigmenty, wykończenia satynowe, błyski drobno zmielone, drobinkowe i lekkie w swojej konsystencji. Kolory cieni dobieramy do koloru oczu. Jest to absolutny mit. Często dostaję komentarze w stylu: hej, mam 40 lat i zielone oczy, jakie cienie rekomendujesz? Dla mnie to jest zdecydowanie za mało, żeby cokolwiek zarekomendować, bo ja przede wszystkim kolory dobieram do naszego typu urody, do odcieni, jakie nosimy, do podtonów w naszej skórze, żeby po prostu te kolory bardzo dobrze ze sobą grały. I nie musicie znać waszego typu urodowego, ale warto jest wiedzieć, czy jest Wam lepiej w odcieniach jasnych, delikatnych, pastelowych, czy takich harmonijnych, czy bardziej kontrastowych, intensywnych, czy ciemnych. I na tej podstawie dobieramy kolory, które będą po prostu komplementować nasz makijaż. Na drugim miejscu jest stylizacja i nasz pewnego rodzaju kaprys, że akurat na taki kolor mamy ochotę, a dopiero na końcu odcień tęczówki. Bo co z tego, że różowe cienie przepięknie podkreślą zieloną tęczówkę, jak w różowych kolorach będziemy wyglądać na zmęczone. Wiecie, tęczówkę zobaczymy z bardzo bliska, a zmęczenie już z daleka. Więc wybierajmy to, w czym jest nam ładnie, w czym dobrze się czujemy i to, co komplementuje naszą urodę. Kolagen w kremach odmładza przez wnikanie w skórę. Jest to mit. Kolagen jest ostatnio bardzo popularnym składnikiem, ale mam wrażenie, że wciąż trochę niezrozumiałym, więc na początek kilka faktów o samym kolagenie. Jest głównym składnikiem podporowym naszej skóry właściwej, bo stanowi jej około 75%, takiej, wiecie, jakby suchej masy bez wody. Kolagen nie jest natomiast pojedynczym białkiem, bo występuje aż 20 różnych rodzajów kolagenu. Faktem jest, że ilość kolagenu w naszej skórze się zmniejsza wraz z wiekiem. Te procesy zaczynają się mniej więcej od 25 roku życia, co może powodować utratę jędrności, wiotczenie i pogłębianie się zmarszczek. Niestety kolagen w kremach nie jest w stanie przeniknąć przez barierę skóry. Wychodząc naprzeciw temu problemowi, marka Vichy stworzyła linię Lift Active Collagen Specialist, która nie zawiera kolagenu, tylko peptydy kolagenowe, które mają stymulować nasz naturalny kolagen w skórze. Peptydy kolagenowe to takie fragmenty białek o bardzo małej cząsteczce i właśnie dzięki tej malutkiej cząsteczce są one znacznie bardziej biodostępne dla naszej skóry, co oznacza, że skóra lepiej je wchłania
wchłania i wykorzystuje. W skład porannej rutyny wchodzi krem na dzień oraz nowość, jaką jest krem pod oczy. Naszą rutynę pielęgnacyjną zaczynamy właśnie od kremu pod oczy, który zawiera w swoim składzie 7,5% proksylan, 5% prokolagen kompleks, 4% niacynamid i 1,5% witaminę C. Można go stosować zarówno rano, jak i wieczorem. Nadaje się dla każdego rodzaju skóry, jest bezzapachowy i przebadany okulistycznie i dermatologicznie. Ma on działać na 5 oznak starzenia, jakim są zmarszczki, kurze łapki, cienie, obrzęki i uwaga, opadające powieki. Brzmi znajomo, prawda? Następnie sięgamy po krem do twarzy na dzień. Ma on ujędrniać skórę, redukować zmarszczki i poprawiać koloryt skóry, delikatnie ją rozjaśniać. W składzie mamy 5% prokolagen kompleks, czyli kolagenowe peptydy, o których już mówiliśmy, niacynamid 4% i witaminę CG. Oba te produkty mają lekką konsystencję, szybko się wchłaniają, nie zostawiając tłustej, ciężkiej warstwy, więc fantastycznie nadają się zarówno pod makijaż, właśnie one mają taką bardzo przyjemną, jedwabistą formułę, więc pod makijaż są po prostu idealne, ale też fajne przy upałach czy podczas uprawiania aktywności fizycznych. Na domknięcie rutyny bardzo ważny krok, czyli SPF, będący kluczowym elementem pielęgnacji anti-aging. W naszej rutynie jest to Vichy Capital Soleil UV Age Daily SPF 50+. Ten SPF jest cudowny. Prawdą jest, że kolagen nie jest w stanie przeniknąć do głębszych warstw skóry z powodu wielkości jego komórek, ale mitem jest, że kremy nie mogą działać na wzmacnianie i stymulację naszego naturalnego kolagenu, bo odpowiednie formuły i składniki są w stanie przeniknąć do skóry i działać na nasz własny kolagen, wzmacniając jego strukturę i przyczyniając się do redukcji zmarszczek i poprawę elastyczności skóry. Im mocniej kryjący korektor, tym lepiej zakryje sińce pod oczami. Jest to fakt, ale z dużym ale. Bo faktycznie korektor kryjący zakryje dużo lepiej niż delikatny i rozświetlający, ale nakrycie korektora ma wpływ przede wszystkim jego odcień, podton i jasność. Dlatego mocno kryjący korektor, który jest za jasny i za chłodny, tak naprawdę może jeszcze bardziej pogłębić nasz problem w porównaniu na przykład do użycia color correctingu w brzoskwiniowym odcieniu, trochę za ciemnym dla naszej okolicy pod okiem, plus użycie lekkiego korektora o ton jaśniejszego niż nasza skóra, da dużo lepszy i skuteczniejszy rezultat przy mniejszej ilości produktów niż za jasny i mocno kryjący korektor. Dzieje się tak, ponieważ jasne korektory często mają chłodne tony i te chłodne tony będą jeszcze bardziej te chłodne tony spod naszego oka wydobywać. Aby zredukować ten problem, warto jest korzystać z odcieni, które są kontrastowe i zredukują nam odcienie fioletowe czy niebieskie pod okiem. Cera naczyniowa nie może używać różu. Jest to mit i oczywiście rozumiem obawę, że różem pogłębimy sobie nasz problem zaróżowienia skóry, ale musimy pamiętać, że nakładamy ten produkt na już wykonany makijaż twarzy, który jest często poprzedzony color correctingiem, podkładem, korektorem, pudrem, więc tracimy ten nasz naturalny rumieniec na twarzy. Jeżeli tego krycia jest za dużo, to też buzia potrafi wyglądać na trochę taką zmęczoną, płaską, zszarzałą, a róż właśnie dodaje nam tego życia. Jeżeli obawiacie się, że odcienie intensywne, różowe czy bordowe za bardzo będą Wam przypominały o Waszym problemie, którego chcecie się pozbyć, to po prostu wybierajcie bardziej stonowane, zgaszone odcienie, takie przybrudzone, czy brzoskwinie, czy morele, czy wszelkiego rodzaju różo-brązowe odcienie. Skóra dojrzała nie powinna używać pudru. Jest to mit. Kiedyś obawiano się, że puder będzie za bardzo wysuszał skórę i podkreślał zmarszczki, ale obecne formuły są na tyle nowoczesne, że każdy znajdzie coś dla siebie. Warto patrzeć na skórę dojrzałą trochę szerzej, bo skóra dojrzała to również może być skóra sucha, normalna, mieszana, tłusta, naczyniowa, wrażliwa, więc dojrzała to jest tylko taki dodatkowy przymiotnik do rodzajów skóry. Puder może skutecznie skórę zmatowić, ale i ją rozświetlić, utrwalić makijaż i wygładzić teksturę skóry. Mówię tutaj zarówno o porach, jak i zmarszczkach. Jeżeli boisz się, że puder za bardzo Cię wysuszy i podkreśli to, czego byś nie chciała, wybieraj formuły sypkie, drobno zmielone i takie, które są na bazie krzemionki bądź skrobi lub mąk roślinnych. Cienie do powiek nie psują się. Jest to mit. Chociaż sucha formuła kosmetyku sprawia, że bakterie mają gorsze warunki do rozwoju w porównaniu na przykład do produktów płynnych czy kremowych, to ryzyko wciąż występuje. Zależy ono od tego,
czy na przykład kosmetyk jest szczelnie zamykany, czy da się go w ogóle szczelnie zamknąć, od tego w jakich warunkach jest przechowywany, bo na przykład w łazience będzie znacznie większa wilgotność, w kosmetyczce będzie dużo brudków, paprochów, w samochodzie czy przed oknem będzie znacznie cieplej. No i od tego, czy używamy czystych rąk i narzędzi do aplikacji, bo jeżeli używamy takiego brudnego pędzla, który jest niemyty od dłuższego czasu, to przenosimy te bakterie, które na nim się rozwinęły, do naszych cieni i przenosimy różnego rodzaju mikroorganizmy, bakterie z naszej twarzy do cieni. Przez suchą formułę cienia nie zobaczymy tak wyraźnie zepsucia jak w przypadku produktów płynnych, tak jak podkłady czy korektory, które nam się rozwarstwiają czy zaczynają śmierdzieć. Tutaj bardziej będzie zmieniała się przede wszystkim formuła, jeżeli cień zaczyna być dużo słabiej kryjący albo źle się rozciera. Ponadto może się zmienić jego kolor, wygląd, zapach, ale też nie musi. Pamiętajmy, że aplikujemy produkty w okolice oczu, które są bardzo delikatne i wrażliwe, więc warto robić to po prostu bezpiecznie. Ciepłym typom kolorystycznym pasują tylko ciepłe kolory. I jest to mit, ponieważ w paletach wiosny czy jesieni znajdziecie niebieski, a w paletach lata i zimy czerwień czy żółty, ale to, na co zwracamy uwagę, to nie na konkretny kolor i czy on jest ciepły czy chłodny, ale na atrybuty tego koloru. Odcień, walor, chromatyczność. Trochę uogólniając, przykładowo zieleń występuje w każdym typie kolorystycznym, z tym, że w wiośnie będzie bardziej trawiasty, zieleń lata będzie bardziej morska, jesienna bardziej oliwkowa, a zimowa butelkowa. Podobnie z żółcią. U wiosen będzie ona bardziej ciepła, słonecznikowa, letnia bardziej zgaszona i pastelowa, jesienna musztardowa, a zimowa czysta i kanarkowa. Podobnie z różem. Wiosenny jest bardziej malinowy, letni bardziej mauve, jesienny koralowy bądź pudrowy, a zimowy taki intensywny i fuksjowy. Czyli nie sam kolor na kole kolorów będzie nam mówić, co komu będzie pasowało, co jest ciepłe, co jest chłodne, tylko właśnie walor tego konkretnego koloru, czyli jego intensywność, czy jest bardziej pastelowy, czy jest bardziej zgaszony, czy jest jasny, czy jest ciemny, czy wpada bardziej w tony ciepłe, czy bardziej chłodne. Dlatego zwracamy na to uwagę i nie boimy się kolorów, bo praktycznie w każdym typie znajdziemy taki odcień danego koloru, który będzie nam pasować. Tusz wodoodporny lepiej utrzymuje skręt rzęs. Jest to fakt, który zawdzięczamy składowi takich maskar. Jest w nich zazwyczaj mniej wody, a więcej takich składników jak na przykład woski czy żywice, które ściślej przylegają do włókna włosa naszych rzęs. Taka formuła nie kruszy się i jakby nie zsypuje, przez co dłużej utrzymuje się na rzęsach, a dzięki temu właśnie jesteśmy w stanie podtrzymać skręt przez znacznie dłuższy czas. Czerń w makijażu nie musi postarzać. Jest to fakt, bo nie sam kolor jest istotny, ale to gdzie, ile, w jakiej ilości i w jaki sposób tą czerń nałożymy. To, co często dodaje nam lat, to na przykład ostra, czarna kreska na dolnej powiece, ale jeżeli nałożymy czerń między rzęsami, wytuszujemy rzęsy na czarno, zrobimy sobie delikatną, wyciągniętą kreskę, czy nawet cieniowanie czarnym cieniem, ale dokładnie ten cień rozetrzemy, dzięki czemu oko się powiększa, nie będziemy mieć efektu dodającego lat. To, na co warto zwrócić uwagę, to to, aby podczas używania cieni ciemnych albo intensywnych, o jakichś intensywnych kolorach, mocno kontrastowych, warto jest pamiętać o dokładnym wyrównaniu kolorytu cery, bo kontrast będzie wydobywać kontrast z naszej twarzy. Puder z talkiem lepiej utrwali skórę tłustą. Jest to fakt i opowiem Wam o nim z mojego własnego doświadczenia, bo jak poczyta się o właściwościach talku, krzemionki, różnych skrobi roślinnych, to tak naprawdę o każdym z nich poczytamy, że świetnie wchłaniają sebum, świetnie wchłaniają pot, więc zarówno tłuszcz, jak i wilgoć. Każdy z tych składników zmatowi podkład, zostawi matowe wykończenie na skórze, ale tylko talk jest w stanie ten mat utrzymać na naprawdę długo. Oczywiście samo zawarcie talku w pudrze nie wystarczy, bo istotne jest jego stężenie oraz jakby składniki towarzyszące, bo jeżeli będziemy mieć w pudrze talk, ale obok będą jakieś olejki, bo tak, czasami w pudrach są olejki, czy na przykład jakaś mika czy perła, która będzie bardziej rozświetlać niż matowić, no to wiadomo, że ten mat nie będzie skuteczny, więc to, co jest istotne w pudrach talkowych, to jego jakby stężenie, ilość talku w
pudrze, no i te składniki towarzyszące. Dajcie znać, czy znaliście prawidłowe odpowiedzi na te pytania, ile punktów udało się Wam zdobyć i pamiętajcie o konkursie, który stworzyła dla Was marka Vichy. Wszystkie szczegóły macie na dole w opisie. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jeżeli lubicie takie fakty i mity, ciekawostki urodowe i makijażowe, zostawcie mi kciuka do góry i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!